Serdecznie zapraszam do odcinka 151 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Kabaliści reaktywacja część 7. W poprzednim odcinku opowiedziałem o dyspucie lwowskiej pomiędzy frankistami a rabinami oraz wydarzeniach w polskim miasteczku Wojsławice w XVIII wieku. W tym odcinku opowiem o rozkwicie sekty Jakuba Franka oraz jej wpływowi na naszą współczesność. Oszustwo kryptożyda Jakuba Franka zostało ujawnione, kiedy wyszła na jaw jego potrójna rola w Turcji, gdzie będąc Żydem i rzekomym katolikiem udawał muzułmanina. Za fałszywe nawrócenie na katolicyzm i szerzenie wywrotowej herezji został pojmany 6 lutego 1760 i stanął przed kościelnym trybunałem w Warszawie i za oszustwa osadzony w Częstochowie. Jego klasztorne więzienie nie przypominało ówczesnych standardów więziennych i tuż po pierwszym rozbiorze Polski Frank został z niego uwolniony. Uwolnił go rosyjski generał Bibikow, okupujący Częstochowę w sierpniu 1772. Frank opuścił Polskę i do roku 1786 mieszkał w morawskim Brnie, otaczając się wielką liczbą uczniów i pielgrzymów z Polski. Na swoim dworze w Brnie Jakub Frank utrzymywał armię liczącą 600 osób, z których część stanowili żydowscy kozacy księcia Grigorija Potiomkina, rosyjskiego feldmarszałka, faworyta carycy Katarzyny Wielkiej, współodpowiedzialnej za rozbiory Polski. Dla wielu członków sekty główną rolę nie odgrywał sam Frank, ale jego córka Ewa, która była ważną postacią w kulcie swojego ojca. W Brnie Jakub zamówił portrety Ewy wzorowane na obrazach maryjnych, które zostały wysłane do wspólnot frankistowskich w Warszawie i Hamburgu wraz z oświadczeniami o ich mesjańskim charakterze. W pismach ruchu frankistów Ewę określano jako dziewicę lub matronitę. Publicznie odgrywała rolę Rachel, ukochanej ojca, mającego się za Mesjasza spokrewnionego z biblijnym patriarchą Jakubem, i rolę Szechiny Matronity, małżonki Tifereta, boskiego, kabalistycznego mężczyzny. Jakub przekazał wyznawcom, że Ewa jest ich przywódczynią, która poprowadzi lud, gdy mesjański odkupiciel będzie czasowo nieobecny. Ostatecznie Mesjasz miał się odrodzić i zjednoczyć z Ewą. Frank wielokrotnie wyjeżdżał z córką Ewą do Wiednia, zdobywając przychylność dworu. Cesarzowa Austrii Maria Teresa widziała we Franku propagatora chrześcijaństwa wśród Żydów, a jej najstarszy syn Józef II Habsburg miał skłonność do Ewy Frank. Jakub Frank przedstawiał córkę w wyższych kręgach wiedeńskich, rozpuszczając plotki, że Ewa jest nieślubnym dzieckiem carycy Katarzyny II, a on sam strażnikiem dziewczyny. Wkrótce też pojawiły się plotki o niejasnych powiązaniach sekty frankistów z dynastią Romanowów oraz pogłoska, że Ewa jest ich księżniczką. Podobno Paweł I Romanow w towarzystwie Józefa II Habsburga odwiedził Ewę w Wiedniu, ale nie było dowodów, że Ewa Frank jest córką carycy. Kiedy doszło do ujawnienia wywrotowej działalności sekty, Frank i jego córka zostali poproszeni o opuszczenie Austrii. W marcu 1786 przywódca sekty z córką i orszakiem pięknej młodzieży żydowskiej obojga płci, liczącej 1000 osób,
udał się do Offenbachu, małego niemieckiego miasteczka, gdzie rodzina Franka zamieszkała na zamku isenburskim, który albo kupiła, albo wydzierżawiła od księcia Wolfganga Ernsta II von Isenburga. Dwór Jakuba Franka na zamku w Offenbachu miał około 400 stałych rezydentów. Skarby Jakuba Franka przywożono wozami głównie z Polski, a sam oszust odprawiał nabożeństwa na otwartym polu. Jeździł w rydwanie zaprzężonym w szlachetne konie. 10 lub 12 strażników w czerwonych lub zielonych mundurach, błyszczących złotem, z pikami w dłoniach i herbami na czapkach, orłami lub jeleniami, lub słońcem i księżycem. Jego wyznawcy wierzyli, że jest nieśmiertelny. Jakub Frank zmarł w 1791 i jego pochówek był równie wspaniały jak styl życia, które prowadził. W jego ostatniej drodze towarzyszyło mu 800 osób. Rzekomy Mesjasz chciał przekazać sukcesję swoim dzieciom – Józefowi, Rochowi i Ewie. Kiedy zmarł, jego dzieci chciały ukryć śmierć ojca i nawet jeden z synów pojawił się w kościele w przebraniu, udając Franka. Ostatecznie Ewa została przywódczynią sekty, nazywaną Świętą Panią, Świętą Matką lub Świętą Kochanką. Ewa wraz z braćmi przejęła odpowiedzialność za prowadzenie dworu w Offenbachu i wielu zamożnych i wpływowych Żydów ze wschodu przyjeżdżało na grób Franka do Gottes Haus. Do zamku Ewy Frank w Offenbachu przybył nawet car Aleksander I w listopadzie 1813 roku. Przywódczyni sekty zmarła 3 lata później, w 1816. Frankiści odgrywali ważną rolę w Wielkiej Rewolucji Francuskiej i jeden z Jakobinów, podający się za Juniusa Freya, był tak naprawdę frankistą o imieniu Mojżesz Dobraczka. Wielu frankistów widziało potencjalnego Mesjasza w Napoleonie Bonaparte. Frankiści rozsiani po całej Polsce i Czechach nie okazali się później prawdziwymi katolikami, gdyż małżeństwa endogamiczne zawierane w obrębie jednej grupy trwały przez pewien czas, a obrzędy frankistów odbywały się w tajemnicy. Oficjalna wersja aż do prac Abrahama Duckera, opublikowanych w 1963, głosiła, że sekta zniknęła około roku 1850 przez powrót do ortodoksyjnego judaizmu lub asymilację ze społeczeństwem chrześcijańskim. Niestety ogromna międzynarodowa rzesza żydowskich wyznawców z sekty Jakuba Franka nie zniknęła za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki i nie ulega wątpliwości, że nawet w czasach współczesnych można spotkać ich potomków. Według informacji internetowych jednym z frankistów jest prezes banku zwanego Narodowym, którego głównym akcjonariuszem jest żydowska rodzina Rothschildów. O Jakubie Franku rozlegle napisała noblistka Olga Tokarczuk w swoich księgach jakubowych. Książka ta jest opowieścią historyczną o XVIII-wiecznej mistyczno-mesjanistycznej sekcie żydowskiej Jakuba Franka i nosi cechy dzieła baśniowego i parareligijnego. Powstaje pytanie, skąd u pani Tokarczuk takie zainteresowanie mistyką żydowską, a szczególnie postacią kryptożyda Jakuba Franka? Sama autorka przyznaje, że nie jest katoliczką i powstaje pytanie, jaką i czy w ogóle wyznaje religię. Babcia Olgi Tokarczuk
pochodziła z Ukrainy, a ojciec był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co może wskazywać na jej żydowskie korzenie. Potwierdzają to fakty biograficzne inspiratora jej twórczości, czyli Carla Gustawa Junga, szwajcarskiego psychiatry pochodzenia żydowskiego. Dziadek Gustawa Junga był wolnomularzem, a sam Jung współpracował bezpośrednio z austriackim lekarzem żydowskiego pochodzenia Zygmuntem Freudem, twórcą chorej teorii psychoanalizy. Powyższe fakty wskazują, że autorka Ksiąg Jakubowych nie tylko wykazała się rozległą wiedzą z działalności tajemnej sekty żydowskiej, ale całkiem prawdopodobnie jej rodzina należy do jej potomków. Wiele faktów wskazuje na to, że od ponad 30 lat rządzą nami potomkowie polsko-ukraińskich Żydów, w większości należący do sekty frankistów. Trzeba pamiętać, że frankiści posiadają piękne polskie nazwiska, często szlacheckie, i zgodnie z kodeksem tej sekty będą nas zapewniać, że są katolikami. Ich żydowskie imiona zostały już dawno zmienione i można ich rozpoznać jedynie po ich niezwykłej tolerancji dla judaizmu, jak na przykład odprawianie Chanuki w polskim Sejmie czy na Kulu lub głoszenie fałszywego ekumenizmu. Dlatego też frankistów spotkamy nie tylko nad polską rzeką Wisłą, czy we władzach lokalnych, ale również wśród najwyższych hierarchów kościelnych. Dopóki będą rządzić naszym małym imperium, dopóty nie możemy się spodziewać poprawy naszego losu jako polskich gojów. Celem frankistów i innych sekt żydowskich nie jest już walka o władzę, ale o jej utrzymanie i wieczna supremacja nad gojami. Do frankistów i innych sekt żydowskich działających na terenie naszego małego imperium powrócę w playliście Polska Bryza. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 151, w którym opowiedziałem o rozkwicie sekty żydowskiej frankistów i jej ogromnym wpływie na naszą współczesną rzeczywistość. Serdecznie zapraszam do odcinka 152 pod tytułem Kabaliści Reaktywacja, część 8.